Witam bardzo serdecznie w następnym odcinku oprogramowania Altana. Dzisiaj przyjrzymy się, jak stworzyć, skonfigurować oraz wyświetlić alarmy. Po zalogowaniu się do Altany klikamy w Alarms na dole strony w sekcji Business Apps. Wyświetli nam się lista naszych alarmów. My aktualnie nie mamy żadnych, więc jeśli chcemy stworzyć nowy, należy kliknąć w Add w prawym górnym rogu strony. Teraz należy nazwać nasz alarm, wybrać mu priorytet, a także bazę danych, z których alarm ma czerpać wartości. Ja bazę danych mam już przygotowaną, ale jeśli chcesz zobaczyć, jak stworzyć ją krok po kroku, w opisie znajdziesz link do filmów pokazujących konfigurację połączenia MQTT i Modbus oraz stworzenie bazy danych do nich. Następnie klikamy Setup i przechodzimy do konfiguracji warunków, które muszą zostać spełnione, aby włączyć dany alarm. Każdemu warunkowi należy nadać oryginalną nazwę i wybrać zmienną, której warunek ma dotyczyć. Mój pierwszy warunek ma dotyczyć zmiennej state i tego, że ma być ona równa 0, co oznacza, że drzwi lodówki są otwarte. Dodajemy warunek klikając Add Condition. Mogłabym teraz kliknąć Continue i przejść dalej do konfiguracji alarmu. Ale chcę stworzyć jeszcze jeden warunek. Tym razem warunek ma sprawdzać, czy temperatura nie przekroczyła 4 stopni. Teraz jak mam więcej niż jeden warunek, muszę stworzyć dla nich prostą logikę. Przeciągając i opuszczając odpowiednie elementy na środek pola, konfigurujemy, że oba te warunki muszą zostać spełnione, aby włączyć alarm. Oczywiście zamiast używać AND moglibyśmy użyć OR i wtedy wystarczyłoby, żeby tylko jeden z tych warunków został spełniony, aby włączyć alarm. Przechodzimy dalej. Tutaj wpisujemy tekst, jaki ma się wyświetlić z naszym alarmem. Oprócz zwykłego tekstu możemy dodać zmienne, aby w tekście na przykład była aktualna temperatura. Następnie ustawiamy, jak długo lub ile razy warunki muszą być spełnione, aby włączył się alarm. Na koniec definiujemy, w które dni miesiącu lub w których godzinach dnia alarm ma być aktywowany. Gdy wszystko skończymy, wyświetli nam się podsumowanie naszego alarmu. Potwierdzamy całą konfigurację, klikając Confirm. Teraz na liście alarmów widnieje nasz alarm, monitorujący lodówkę. O włączeniu się alarmu możemy się dowiedzieć m.in. z powiadomień. W prawym górnym rogu znajdziemy ikonę dzwoneczka. Klikając ją, wyświetla nam się podgląd na powiadomienia. Widzimy tutaj, że nasz alarm zadziałał. Klikamy View All Notification, aby zobaczyć wszystkie alarmy i informacje o nich. Możemy także wyświetlić nasze alarmy na tabeli w dashboardzie. Żeby to zrobić, wracamy do menu głównego i wybieramy New Dashboard. Tu wybieramy tabelę 2.0, przeciągamy ją na środek dashboardu i klikamy ołówek, aby ją skonfigurować. Wybieramy tabelę Dynamic, nadajemy jej nazwę, wybieramy bazę danych z alarmami i wybieramy, które wartości mają się wyświetlać. Dla wygody ustawię, aby tabela sortowała alarmy tak, aby najnowsze alarmy pokazywały się na samej górze tabeli. Akceptujemy wszystko, klikając Apply i zapisując cały dashboard. Tak się właśnie prezentuje nasza tabela z alarmami. Dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym filmie.